Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Upijanavar Jalabha Girivaradari Upijanavar Girivaradari Upijanavar Acharya Ashtotara Sati Shrimad, His Divine Grace, Ubhay Charanara Vinda Bhakti Vedanta Shama, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Para Paramahamsa Paribraja Acharya Ashtotara
Sutta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Whole Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shuddhaita Gadadhar Shivashri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Sri Mayapur Navadip Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Shri Gauranitai Ki Jai, Shambhaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Thai Go Pramanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Guru. Krishna Vadaya, Krishna Prasthaya Bhutale. So you have clouds outside. You have lights inside. It's very nice. Very dramatic. Że jak na zewnątrz są chmury, w środku jest zapalone światło, to generalnie światło jest Very dobre. beautiful. One window is better than two windows. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from the 4th canto, chapter 24. Rozdział, znaczy kanto 4, rozdział 24. I think it is text 62. Myślę, że to jest tekst No, 63. 63. 4, 24, 63. Czyli 4 kanto, rozdział 24, tekst 63. This tablet, I don't think it's working. It's not giving me the whole. Try it one more time. If I can access the verse. It's only accessing part of the verse. So maybe you'll have better to pick a book. Yeah. Give it one more try. I might have to. This is a Samsung. So that's I might have to surrender to an iPad. Yeah, no, nothing comes up. It just says it's loading. Maybe you can figure it out. It just goes on loading forever and it won't load the whole. Maybe it's network. No, it's not on mine. It's on my tablet. Okay. książkę dasz powrót? I'll need the book, yeah. It's not on mine. It's on the it's downloaded on the tablet. So 424, Because 63. you're using now 3G. I don't No, this is not on mine. This is on my folio is on But okay, yeah, it is. It is not from the just funky. Can't fix it, you can have it. The main reason I have that is for Prabhupada's books. What? Yeah. Tvam eka adya purusha shukta shakti stayar rajas sattvatamo vividyate mahanaham kammaruragni vardharaha surasya bhuta guna idam yataha. Word meanings. Tvam, you. Your Lordship. Your Lordship. Ekaha.
one. Jedna. Adyaha, Adyaha, the original. the original. Oryginalna. Purushaha, Purushaha, person. person. Osoba. Supta, Supta, dormant. dormant. Drzemiąca. Shaktihi, Shakti, energy. energy. Energia. Taya, Daya, by which. by which. Przez którą. Rajaha, Rajaha, the passion energy. energia pasji. Sattva, Sattva, goodness. goodness. Dobroć. Dobroch. Dobroć. Dobroch. Dobroć. Dobroch. What did you do? Restart. Very simple. We started the whole thing. Oh, that always works. Well, wait a minute. There's no word meaning. Oh, here there. No. Everything's fine. Okay. Let's see. Let's see if it doesn't turn off on me. Okay. Shakti. We did that. Dobroć. Goodness. Tama. Goodness. Tamaha. Tamaha. Ignorance. Ignorancja. Vividyate Vividyate is diversified. is diversified. Jest urozmaicona. Mahan, Mahan. the total material energy. The total material energy. Totalna energia materialna. Aham, Aham. egotism. 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 That's easy. Kam, Kam. the sky. The sky. Niebo. Nebo. Marut, Marut. the air. The air. Powietrze. Agni, Agni. fire. Fire. Ogień. Vaha, Vaha. water. Water. Woda. Voda. Daraha, Dara. earth. Earth. Ziemia. Surarishaya, Surarishaya. the demigods and great sages. The demigods and great sages. Półbogowie i wielcy mędrcy. Bhutaganaha, Bhutaganaha. the living entities. Żywe istoty. Idam, Idam. all this. All this. To wszystko. Yataha, from whom? From whom? Z którego? Say that again. Z którego? Skuturego? Skuturego? Tak. Translation. My dear Lord, you are the only supreme person, the cause of all causes. Mój drogi Panie, Ty jesteś jedyną, najwyższą osobą, przyczyną wszystkich przyczyn. Before the creation of this material world, your material energy remains in a dormant condition. Przed stworzeniem tego materialnego świata, Twoja materialna energia pozostaje w uśpieniu. When your material energy is agitated, the three qualities, namely goodness, passion, and ignorance, act, and as a result, the total material energy, egotism, ether, air, fire, water, earth, and all the various demigods and saintly persons become manifest. A gdy zostaje ona poruszona, przed stworzeniem tego materialnego świata, Twoja materialna energia pozostaje w uśpieniu, a gdy zostaje ona poruszona, zaczynają działać trzy cechy. Dobroć, pasja i ignorancja. I jako rezultat totalnej energii materialnej manifestuje się egotyzm, eter, powietrze, ogień, woda, ziemia,
oraz wszyscy półbogowie i święte osoby. Thus the material world is created. W ten sposób Just goes- tworzony turns out. jest materialny świat. Just goes black. And then it doesn't turn on in a normal way. Unless you hit it. Right, back to the book. Traditional. Books have less technological problems. Z książkami są mniejsze problemy technologiczne. Yes. Only technological problem is the eyes reading it. Jedynym technologicznym problemem mogą być oczy, które musimy wykorzystać do czytania. You can't go like this. Yes. Nie można powiększyć. Maybe someday Może pewnego dnia we'll have books, digital, but they'll actually have something. przecież będą takie książki produkowane, że będzie można powiększyć. And you'll go, put it in your pocket, pull it out. Wszystko będzie rozkładane. To też o Harry Potterze. Jen Harry Potter. They already... Magic. Purport. No, that's the 63. 63. If the whole creation is one, that is nothing but the Supreme Lord, or Vishnu, then why do the expert transcendentalists make such categories as are found in the above verse? Skoro całe stworzenie jest jednym, to znaczy niczym innym jak tylko najwyższym Panem Wisznu, to dlaczego biegli transcendentaliści tworzą takie podziały jak w powyższym wersecie? In other words, if everything is Krishna, then how is there any duality or division? Zatem jeżeli wszystko jest Kryszną, to dlaczego są jakieś takie podziały czy dualizmy? Why do learned and expert scholars distinguish between matter and spirit? Dlaczego uczeni i eksperci, erudyci rozróżniają pomiędzy materią a duchem? In answer to these questions, Lord Shiva says that spirit and matter are not creations of various philosophies, but are manifestations of Lord Vishnu. Odpowiadając na to pytanie, Pan Shiva mówi, że duch i materia nie są wytworami różnych filozofów, ale jak opisuje ten werset, manifestowane są przez Pana Wisznu. In other words, we may speculate that something is a particular way, which may be completely wrong. My możemy spekulować, że coś jest jakieś natury, ale możemy być całkowicie w błędzie. So it's like we are putting our stamp on this world. This is the way the world is, based on the way we see it. I można powiedzieć, że tak przypieczętujemy ten świat swoim sposobem myślenia, że ten świat jest taki i taki, a tak naprawdę jest zupełnie inny. So, saying philosophers may distinguish between matter and spirit. Filozofowie mogą rozróżniać pomiędzy duchem a materią. Twan Eka. In other words, sometimes even a devotee will say, I don't think this is a problem, or I think this is a problem, but it doesn't have relation to Shastra, so it's just because I don't think it's a problem, therefore it's not a problem. That's not true. Czasami nawet Bhakta może popaść w taki sposób myślenia, że to jest problemem, to jest nie jest problemem, ale jeżeli ten sposób myślenia nie ma potwierdzenia w siastrach, to nie jest to prawdą, że Bhakta sobie myśli, że to nie jest problem. It's like jumping off a building and thinking, I don't think it's a problem. Tak jak wyskakiwanie z budynku. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest jakiś problem. That's okay, you don't think, but you'll find out it is a problem. Możesz myśleć, że nie jest to problem, ale ostatecznie przekonasz się, że to jednak jest problem. Szczególnie jak to zrobisz. So Prabhupada saying, reality is not the creation of philosophers, it's the creation of Krishna. And the way he describes it is the way it is. Prabhupada powiedział, że rzeczywistość nie jest tworzona przez filozofów, ona jest tworzona przez Krishnę i tu jest opisywana taką, jaką jest w rzeczywistości.
Spiritual and material categories are made possible by the Supreme Personality of Godhead, but actually there are no such distinctions for the living entities who are eternally engaged in the service of the Lord. Zaistnienie duchowych i materialnych kategorii jest możliwe dzięki najwyższemu osobowemu Bogu, ale w rzeczywistości dla żywych istot, które są wiecznie zaangażowane w służenie Panu, rozróżnienia takie nie istnieją. So, of course we understand there is matter and there is spirit. Oczywiście rozumiemy, że nie jest różnica między materią i duchem. But Prabhupada's saying, for a devotee, he just sees it as Krishna's energy. So it doesn't see it as different. It just comes from Krishna. And someone might see it external or internal, but it's just one energy. Ale dla Bhakty to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wszystko jest jakby Kryszną i czy to jest energia zewnętrzna, czy wewnętrzna, nie ma to już dla niego żadnego znaczenia w tym stanie wyzwolonym. You can say the phone is made of matter. Możesz powiedzieć, że telefon jest zrobiony z materii. But it's still Krishna's energy. Ale to nadal jest energia Kryszna. And it's used in Krishna's service. Jest używana w służbie dla Kryszny. Most of the time. Większość czasu. 99.9%. No powiedzmy, że 99,9% czasu. 0.9999. Na 99999. So, then it's all spirit. I jeżeli tak jest, jeżeli jest wykorzystywane w służbie dla Kryszny, to staje się to duchowe. No duality for us. Wtedy nie ma takiego dualizmu dla nas. There is only a material world for those who want to imitate the Lord and become enjoyers. Świat materialny jest... Istnieje tylko dla tych? No właśnie nie wiem, czy to jest to. Bo to tak jakby po angielsku brzmi... In English it sounds different than Istnieje in tylko Polish. dla tych, którzy chcą. Świat materialny istnieje. Gdzie to jest? Nie istnieją za tym słowem. Nie istnieje. There's only when you A can ja, I'm sorry. Świat materialny istnieje tylko dla tych, którzy chcą imitować Pana i stać się przedmiotami przyjemności. That means two things. To oznacza dwie rzeczy. That in material consciousness, the material world exists. Materialny świat istnieje w materialnej świadomości. And the material world only exists for people like us. I ten świat materialny istnieje jedynie dla takich ludzi jak my. We're crazy enough Dla tych, którzy są wystarczająco szaleni, to want to imitate Krishna. żeby imitować Krysznę. We had discussed a few days ago this concept of enjoyment. Kilka dni temu dyskutowaliśmy tę całą ideę cieszenia się, odbierania And przyjemności. Prabhupada was saying the enjoyment that a devotee gets because it's given by Krishna is inconceivable. I Śrila Prabhupada powiedział, że ta przyjemność, którą Kryszna daje wielbicielowi, jest nieporównywalna. And in fact, the concept of enjoyment on the material level for a pure devotee has no reality. It's not even a word you would use in relation to the material world. Enjoyment is not a word you would use in relation to the material world for a pure devotee because you're relishing Krishna consciousness on such a high level. Na tych wyższych poziomach świadomości wielbiciel w ogóle nawet nie używa stwierdzenia cieszenie się w korelacji z materialnym światem, ponieważ odbiera tak dużą przyjemność ze służby, oddania, ze służenia Krysznie, że to w ogóle nawet nie ma żadnego porównania. So, Prabhupada says here, you want to imitate Krishna, become an enjoyer. And so my question to you is, how's the enjoyment going? I tutaj właśnie jest powiedziane o tym, że jeżeli patrzysz na świat materialny w kategorii cieszenia się nim, to tak naprawdę moje pytanie brzmi, jak się tu bawisz? How's it working? Jak wam jest? Jak się Some tutaj... problems? Czy macie jakieś problemy? Some obstacles? Czy są jakieś przeszkody? Yeah. Start with the body and mind. Those are two big obstacles. Już zaczynając od umysłu i od ciała, to już są dwa główne przeszkody. What to speak of other people? Co ty mówić o innych ludziach? Other minds affecting your Innych mind. umysłach, które mają wpływ na nasz umysł. So,
someone who's relished transcendental bliss, when they read this material enjoyment, they understand that that doesn't really exist. It only exists because in relation to suffering, if you're suffering less, then you call it enjoyment. But actual enjoyment is not compared to spiritual life. Tak naprawdę osoba, która prawdziwie odbiera prawdziwą duchową przyjemność, ona zupełnie nie postrzega tego materialnego świata w kategorii jakiegokolwiek cieszenia się, dlatego że prawdziwym szczęściem jest jedynie duchowość. Tak naprawdę taka uduchowiona osoba zdaje sobie z tego sprawę, że tu nie ma szczęścia. To jest jedynie troszeczkę mniejsze cierpienie, które nazywamy szczęściem. Indeed, the material world is nothing but forgetfulness of the original Supreme Personality of Godhead, the creator of everything. Świat materialny jest po prostu zapomnieniem o oryginalnym, najwyższym, osobowym Bogu, Stwórcy wszystkiego. The distinction between matter and spirit is created by the sleeping energy of the Lord when the Lord wants to give some facility to those living entities who want to imitate the Lord in His enjoyment. Gdy Pan chce dać pewne udogodnienie tym żywym istotom, które pragną Go imitować w Jego przyjemności, wówczas śpiąca energia Pana tworzy rozróżnienie pomiędzy materią a duchem. So, here's the bad news. I tutaj jest zła wiadomość. I mean, you already know the bad news, now I'm reminding you of the bad news again. Ja myślę, że już poznaliście tę złą wiadomość, ja jedynie wam ją przypomnę. Because you can't actually enjoy the material world. In order to attempt to enjoy it, there has to be an ignorance covering you, so you can think you're enjoying when actually you're suffering. Tak naprawdę nie jesteś w stanie cieszyć się tym materialnym światem. Żeby potencjalnie się nim cieszyć, musisz być przykryty ignorancją. A po co jest ta ignorancja? Po to, żebyś myślał, że możesz się cieszyć. It's like eating a Big Mac. It's like killing you, but you think, oh, this is very nice. Tak jak ktoś je jakiegoś Big Maca z McDonald's i sobie myśli, że wow, to jest wspaniałe, tak się cieszę tym, a tak naprawdę to cię zabija. Just waking everybody up. Tutaj obudziliśmy wszystkich. So I'm feeding you some very delicious vegetables, but there's poison in it. And I'm saying, don't they taste good? And you're saying, yes, tastes very good. Because you don't know, because you're in ignorance, you don't know it's full of poison. Wyobraźcie sobie, że częstuję was teraz, karmię was jakimiś smacznymi warzywami, które są nafaszerowane trucizną. I pytam, o, smakuje ci? Mówisz, oczywiście, wspaniałe, ale jest to całkowicie trujące. So there is suffering behind material activity, but if Maya can make you think, no, this is enjoyment, then she can keep you engaged in the material world, life after life. I tak naprawdę możesz postrzegać to materialne cierpienie jako szczęście, ponieważ Maja jakby okrywa cię tą iluzją. Ty cały czas myślisz, że cieszysz się, a tak naprawdę cierpisz. Therefore, I have always said, if you can show somebody what is the difference between Maya and Krishna, they'll become a devotee. Because once you understand that you're in Maya, you're in ignorance, then you're basically enlightened. Because it's difficult to go back to material activities when you understand what Maya is. Kiedy jesteśmy w stanie, tak ja często mawiam, że jeżeli jesteśmy w stanie komuś pokazać czy udowodnić tę różnicę pomiędzy Mają a Kryszną i ta osoba to zrozumie, to ta osoba stanie się natychmiast wielbicielem, dlatego że nie będzie w stanie już powrócić do tych swoich materialnych czynności, wiedząc, że jest coś lepszego. It's like being lost somewhere, but you don't know you're lost, and then you finally realize, oh, I'm lost. I didn't know that. And once you know you're lost, everything changes. To jest tak, jak zgubisz się w jakimś miejscu i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jeżeli ten fakt do ciebie dojdzie i odnajdziesz drogę, to wtedy automatycznie już nie jesteś zagubiony w tym wszystkim. It is only for them, that means the conditioned souls, that this material world is created by the dormant energy of the Lord.
Jedynie dla nich śpiąca energia Pana tworzy ten materialny świat. We'll test this again. $63? 63. Material creation is therefore caused by the Lord through his material energy. I think we already read it. Yeah. We are right now in a place that, for example, sometimes. No, we didn't read that far. No, we didn't. I think we did. For instance, sometimes children want to imitate their mother and cook in the kitchen, and at such a time the mother supplies them with some toys so that the children can imitate her cooking. Na przykład czasami dzieci chcą imitować swoją matkę i gotować w kuchni. W takim przypadku matka dostarcza im jakichś zabawek, by dzieci mogły naśladować ją w gotowaniu. Similarly, when some of the living entities want to imitate the activities of the Lord, this material cosmic manifestation is created for them by the Lord. Podobnie, gdy jakieś żywe istoty pragną imitować czynności Pana, Pan tworzy dla nich tę materialną manifestację kosmiczną. Not fixed. Yeah, but just let's throw it It's out got of its the way. mind of its own. So the Lord is creating material. Material creation is therefore caused by the Lord through his material energy. Zatem Pan tworzy to materialne stworzenie poprzez swoją materialną energię. It is by the glance of the Lord that the material energy is activated. Energia materialna zostaje ożywiona przez spojrzenie Pana. At that time, the three material qualities are set into motion, and the material energy is manifested first in the form of the Maha Tattva, then egotism, then ether, then air, fire, water, and earth. W tym czasie trzy cechy materialne wprawiane są w ruch, a energia materialna manifestuje się najpierw w formie Mahatatwy, później egotyzmu, następnie eteru, powietrza, ognia, wody i ziemi. After the creation, the living entities are impregnated in the cosmic manifestation, and they emerge as Lord Brahma and the seven great rishis, then as different demigods. Po stworzeniu manifestacja kosmiczna zapładniona jest żywymi istotami, które ukazują się jako Pan Brahma i 7 wielkich rishich, a następnie jako różni półbogowie. What happened to Adam and Eve? Co się stało z Adamem i Ewą? They were kicked out from the spiritual It world. says Lord Brahma was the first. Skład niebiański. Tutaj jest powiedziane, że tak naprawdę Pan Brahma był pierwszy, a nie on. Maybe Lord Brahma is Adam. Może And Pan source, Brahma and jest his wife Adamem, is Eve. a jego żona to Ewa. Mama trzeba. From the demigods come human beings, animals, trees, birds, beasts, and everything else. Od półbogów pochodzą istoty ludzkie, zwierzęta, drzewa, ptaki, dzikie zwierzęta, wszystko inne. And when it goes off, it pushes me down. Hare Krishna. The original cause, however, is the Supreme Personality of Godhead, as verified herein, Tvam Eka Adya Purushaha. Jednak oryginalną przyczyną jest najwyższy osobowy Bóg, co potwierdza ten werset, Tam Ekam Adya Purushaha. This is Prabhupada just trying to establish through Shastra that God actually exists and we're pretty much fools, basically. Tu generalnie Prabhupada siastrycznie chce pokazać i udowodnić, że Bóg istnieje i mniej lub
bardziej, że my jesteśmy głupcami. Yeah, we think we know a lot, but basically we're in a closet and it's dark. Generalnie wydaje nam się, że wiemy dużo, a tak naprawdę jesteśmy zamknięci w ciemnej szafie. And we think we're smart. Myślimy, że jesteśmy inteligentni. And we know like this much information about the universe, like a pinhole. As much information as you could put on the head of a pin, and we think, oh, we're very smart. We know so much. Czasami wiemy tyle co nic, czyli co tam taka pineska i myślimy a propos tego materialnego świata i myślimy, że wiemy dużo. But all that knowledge is really insignificant when you consider the size of the universe. I tak naprawdę ta wiedza jest zupełnie nieznacząca w porównaniu z wielkością tego wszechświata. And that knowledge is not even describing the transcendental universe. I tak naprawdę ta wiedza nawet nie opisuje transcendentalnego wszechświata, co tu mówić tylko materialnym. Prabhupada saying Krishna is the supreme, now he's quoting Brahma Samhita. I Krishna mówi, że i Prabhupada mówi, że Krishna jest najwyższym i właśnie cytuje tutaj Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karana Karana. Those who are covered by the material energy cannot understand that the origin of everything is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Ci, którzy okryci są przez energię materialną, nie mogą zrozumieć, że źródłem wszystkiego jest najwyższy osobowy Bóg Krishna. Vedanta streszcza to w aforyzmie Jammari Asya Yataha. This is summarized in the Vedanta aphorism Janmadi Asya Yataha, Srimad Bhagavatam 111, Vedanta Sutra 112. No i właśnie to potwierdza Vedanta Sutra w aforyzmie Janmadi Asya Yataha. Również Krishna potwierdza to w Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam Vedanta Sutra. Yes. Oh, you haven't read that. So, one of the ways to look at this purport, which is, it's quite philosophical. Jednym z sposobów spojrzenia na to znaczenie, które jest bardzo filozoficzne. And it's philosophically or shastrically establishing Krishna as God, which we already know. I filozoficznie i siastrycznie ustanawiam Krishnę jako Boga, o czym już wiemy. Prabhu, Krishna's God. Drogi Prabhu, Krishna It says it right here, Aham Sarvasya Prabhu. And Ishvara Parama Krishna. I tu masz Eko Vai Narayana Sin. Like, I know. I ktoś może mówić, tak, ja wiem o tym. But one way of looking at this is Prabhupada glorifying Krishna. Ale innym sposobem spojrzenia na to jest to, że właśnie przez to Prabhupada gloryfikuje Krishnę. See this as a glorification. Trzeba na to patrzeć w formie gloryfikacji. In case you didn't know, here is God. His name is Krishna. I Prabhupada mówi, w przypadku gdybyś nie wiedział, to tutaj jest Bóg i On ma na imię Krishna. And this is what he's like. I On właśnie taki jest. So Prabhupada is revealing Krishna to the whole world through his books. I Prabhupada objawia Krishnę całemu światu poprzez swoje książki. Otherwise, all you're left with is God. Inaczej pozostajesz tylko z takim stwierdzeniem, pustym stwierdzeniem Bóg. And God is just a post. I to jest tylko taka pozycja, taka można powiedzieć taki zawód troszeczkę. Oh, Mr. President. O, panie prezydencie. Oh, Mr. Prime Minister. It's a position. To jest jedynie taka pozycja. It's not a person. To nie jest osoba. So people say, oh, God, it's like, it's not specific. I ludzie tak mówią, Bóg, używają tego słowa bardzo w ogólności, nie wchodząc jakby w szczegóły tej pozycji, tej osoby. It's just the office. To jest jedynie taka biurowa pozycja. But who's in the office? Ktoś jest w biurze i kto w tym biurze jest? Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. This is who's in the office. Yeah. So that's what Prabhupada's doing. I to właśnie robi Prabhupada. Pokazuje nam konkretnie, kto w tym biurze urzęduje. Rządzi. Krishna also confirms this in Bhagavad Gita 10:8. Krishna również to potwierdza w Bhagavad Gicie 10:8. Aham sarvasya prabhava
matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanditaha. I am the source of all spiritual and material worlds. Ja jestem źródłem wszystkich światów duchowych i materialnych. Everything emanates from me. Wszystko emanuje ze mnie. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Mędrcy, wiedząc o tym doskonale, angażują się w służbę oddania dla mnie i czczą mnie z całych serc swoich. When Krishna says he is the origin of everything, aham sarvasya prabhava, he means that he is even the source of Lord Brahma, Lord Shiva, the Purusha avatars, the material manifestation, and all the living entities within the material world. Mówiąc, że on jest źródłem wszystkiego, aham sarvasya prabhava, Krishna ma na myśli to, że jest źródłem nawet Pana Brahmy, Pana Shiva, Purusha awatarów, manifestacji materialnej i wszystkich żywych istot w tym materialnym świecie. Actually, the word prabhava, creation, only refers to this material world, for since the spiritual world is eternally existing, there is no question of creation. W rzeczywistości słowo prabhava, stworzenie, odnosi się tylko do tego świata materialnego, gdyż świat duchowy istnieje wiecznie, a więc nie ma kwestii stworzenia go. In the Chatur Shloki of Srimad Bhagavatam, the Lord says, aham evasam eva agre. I was existing in the beginning before the creation. W Chatur Shloce, Srimad Bhagavatam, Pan mówi, aham evasam eva agre. Ja istniałem na początku przed stworzeniem. That's from Srimad Bhagavatam 2.9.33. To jest werset Srimad Bhagavatam 2.9.33. In the Vedas it is also said, Wedy także mówią, Eko Narayanam Asit. Before the creation there was only Narayana. Przed stworzeniem był tylko Narayan. This is also confirmed by Shankar Acharya. Potwierdza to także Sankar Acharya. Narayana Parobhyaktat. Narayana is transcendental to the creation. Narayan jest transcendentalny do stworzenia. Gita Bhashya. Since all the activities of Narayan are spiritual, when Narayan said, "Let there be creation," that creation was all spiritual. Ponieważ wszystkie czynności Narayana są duchowe, to gdy Narayan powiedział, niech nastąpi stworzenie, stworzenie to było wszechduchowe. The material only exists for those who have forgotten that Narayan is the original cause. Materialne istnieje tylko dla tych, którzy zapomnieli, że oryginalną przyczyną jest Narayan. Okay, is this cup, here is the question for your today's test. Is this cup material or is this cup spiritual? I tutaj mamy taki test, mamy takie pytanie na dzisiaj, czy ten kubeczek jest materialny, czy jest duchowy? Well, uduchowiony. the answer will depend upon the person, how the person sees the cup. Odpowiedź będzie zależała od tego, jak dany postrzegający ten kubek postrzega. Yes? So there's not one answer. Więc nie ma jednej odpowiedzi. The right answer is it's spiritual. Właściwą odpowiedzią jest to, że jest duchowy. But the materialist will not see it as spiritual. Ale materialista nie będzie widział tego jako duchowy. We were saying the other day, anything you see for your own enjoyment is material. Immediately it's material. To, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, że wszystko, co postrzegamy jako dla swojego cieszenia się, dla swojej radości, staje się materialne. So that way nothing is good or bad. It just depends on the consciousness with which you look at it. Zatem nie ma rzeczy złych ani dobrych, nic nie jest dobre lub złe. To wszystko zależy od tego, z jaką świadomością te rzeczy postrzegamy. Are guns spiritual? Czy broń jest duchowa? Is money spiritual? Czy pieniądze są duchowe? Is sex spiritual? Czy seks jest duchowy? And the answer is? Odpowiedź brzmi? Could be. Może być. Depends how you use it.
To wszystko zależy od tego, jak się tego użyje. Yes. A co jeśli chodzi o toksykację? Co w momencie, kiedy nie wiem, boksowie używają marihuany albo grzybów halucynogennych, albo różnych jakichś tam tego typu rzeczy, żeby się uduchowić. Tak, żeby się uduchowić, przynajmniej tak What about się tłumaczą. What about Już na ziołem leczniczym. what about intoxication? Because there are situations that even devotees looking for a kind of spirituality, they are smoking some joints or like using a kind of Something to enhance their... Yes, something to enhance their consciousness, like thinking that it's gonna be like, they're gonna be like more spiritual and they will have some spiritual visions. Yes. So it's simple to answer that question. Bardzo prosto jest odpowiedzieć na to pytanie. Because we have a spiritual master who's guiding us. So anything you do that goes against his instructions is not spiritual. No matter how much you conceive it to be spiritual or twist it to be, if it goes against the instructions of Prabhupada, it's not spiritual. Zatem w pewnym sensie łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że życie duchowe polega na relacji z mistrzem duchowym i na przestrzeganiu jego instrukcji. Zatem jeżeli te rzeczy, które robimy, jakkolwiek pozornie wydawałyby się duchowe, są sprzeczne z instrukcjami mistrza duchowego i Prabhupada, no to nie jest to duchowe. The other answer, Inną more odpowiedzią, philosophical, taką bardziej filozoficzną, is that we need something spiritual to enhance or inspire our spiritual life, not something material. My potrzebujemy czegoś naprawdę duchowego, co inspiruje czy porusza nasze życie, a nie czegoś materialnego. So this question was asked to Prabhupada, can LSD enhance our spiritual life? To pytanie zostało zadane naszemu Prabhupadzie. Czy LSD może jakby rozszerzyć nasze życie duchowe, pogłębić je? And Prabhupada said, your spiritual life already exists. It's not like you have to create it, it's already there. Śla Prabhupada powiedział, że twoje życie duchowe już jest, ono istnieje, ty nie musisz go tworzyć. So you just have to awaken it. And LSD as something material is not going to awaken something spiritual. A LSD jako rzecz zupełnie materialna nie jest w stanie poszerzyć czegoś, co jest duchowe. Now, I can't say that using LSD hasn't helped some people become devotees. Some devotees said that their experience with drugs actually opened them up to Krishna. But once you become a devotee, then it's not going to help you anymore. Tak jak ja nie mogę powiedzieć, że LSD jako takie nie pomogło wielu ludziom stać się baktami, ponieważ oni o tym wcześniej mówili, że kiedy zażywali te LSD, mieli takie jakieś duchowe wizje i to ich zbliżyło do świadomości Kryszny. Ale już kiedy zostali wielbicielami, to natychmiast trzeba zaprzestać takich rzeczy. So you have all these hippies Masz wszystkich tych in hipisów San Francisco, San Francisco, they're taking LSD. którzy brali LSD. Then you have Rath Yatra, I masz też festiwal Radha and you have Jagannath on the cart. I masz pana Jagannatha na wozie. They say, hey man, who's that? I oni patrzą na tego pana Jagannatha i mówią, człowieku, kto to jest? And then you say, that's God. I ty mówisz, to jest Bóg. And they say, cool. Mówią, super. So that's the advantage of, I to jest właśnie korzyść z tego. of being a hippie on LSD. You Czyli kind of accept tym everything. hipisem pod wpływem LSD w tamtych czasach. Everything's possible. Wszystko wtedy jest możliwe dla takiej osoby. God's a little blue boy, plays a flute, cool. Gdzie mówisz, like that. Bóg to jest mały chłopiec niebieski grający na flecie, to słowo. But once you begin the practice, then you're following under the order of the guru, and then no intoxication. I kiedy już zaczynasz być wielbicielem i zaczynasz podążać tym procesem i instrukcjami, które dał mistrz duchowy, jedna z tych instrukcji mówi nie intoksykowanie się. So it more or less helped some people come to be open enough to accept Krishna consciousness, but at that point it became detrimental. I do pewnego punktu niektórym osobom to było potrzebne, żeby otworzyć się na świadomość Kryszny, ale później już może być to szkodliwe, jest to szkodliwe. Sometimes we give the example that you're crossing a river and you grab onto a log
and then that log, you drift to the other side of the river with that log, but when you get to the other side of the river, you don't carry the log with you anymore. You just leave it there. Czasami można podać taki przykład, że kiedy przepływasz przez rzekę używając log, meaning a piece of wood, yes? Yeah. Taką kłodę, używasz kłody, żeby przepłynąć przez rzekę i kiedy już przepłyniesz przez tą rzekę, ona nie jest Ci potrzebna. W tym samym przypadku to samo, to gdzieś doprowadziło te osoby do świadomości Kryszny, ale później już jest to niepotrzebne. So, someone might say, yeah, all the things I did, the sinful things I did before I was a devotee, detached me enough so I could become a devotee, so they were actually helpful. But after you become a devotee, they're detrimental. I ktoś może powiedzieć, że wszystkie te grzeszne rzeczy, które wykonałem przed zostaniem wielbicielem, w jakiś sposób mnie odwiązały i doprowadziły do świadomości Kryszny. Tak, i to może być prawdą, ale jeżeli już zostajesz wielbicielem, to te rzeczy stają się bardzo, bardzo niekorzystne. So, in late 60s, early 70s, practically everyone who became a devotee came from a hippie background. W tych latach 60., po początku 70. praktycznie większość osób, która zostawała wtedy wielbicielami, oni pochodzili z środowiska hipisowskiego. And this one boy, he left. I był pewien chłopak, który opuścił Krishna consciousness. We asked him, why are you leaving? Aha, on po prostu stwierdził, że on odchodzi od świadomości Kryszny i my spytaliśmy go, ale dlaczego? He said, well, you were all hippies and I wasn't. Ponieważ wy wszyscy byliście hipisami, a ja nie. You all had sex and drugs, I didn't, and now I want to go out and get them. You're already given it up. I ponieważ wy byliście już tymi hipisami, doświadczyliście tego seksu, tego narkotyków, tego wszystkiego i już macie to za sobą, a ja nie, ja chcę jeszcze tego spróbować. Yeah, but then some of you listening to this might be thinking, wait a minute, I never had those things. Should I go out and enjoy them now? I teraz osoba, która tego słyszy sobie myśli, ja tych wszystkich rzeczy też nie doświadczyłam. Czyżbym miał odejść i doświadczyć tych rzeczy? No, you became a devotee without it, then you're better. Więc jeżeli przyszedłeś do świadomości Kryszny, nawet nie doświadczając tych rzeczy, nie robiąc tych rzeczy, to nawet lepiej. Now, Teraz I do have to say, muszę powiedzieć, there are yogis, są tak zwani yogini, some kind of devotees, lub tacy tak zwani that wielbiciele, smoke hashish, którzy piją, czy Or palą maybe haszysz. maybe marijuana also. No, myślę, że też marihuana. It's said to help their meditation. Oni mówią, że to pomaga ich w medytacji. Maybe in the followers of Lord Shiva, that's more common. Że to jest bardziej popularne wśród tych zwolenników Pana Shiva. Which also explains why they're always blissful. I to właśnie wyjaśnia, dlaczego oni zawsze są tacy szczęśliwi. But in our line, Ale w naszej linii that's rejected. my odrzucamy to. And let's say, for the sake of discussion, I wyobraźmy sobie dla celów tej dyskusji, it actually helped your japa. że to pomaga Twojemu japa. Prabhu, what? I just found out hashish helps japa. Prabhu, ja właśnie odkryłem to, że haszysz pomaga w japa, w intonowaniu japa. It helps you, it calms your mind down so you can concentrate. Uspokaja Twój umysł, możesz się skoncentrować. But no intoxication is one of the principles. Ale nieintoksykowanie się jest jedną z zasad. And you could even argue and say, well, even if you felt it would be good for you, I możesz nawet pomyśleć sobie, nawet jeżeli pomyślisz, że to jest, będzie to dobre dla Ciebie, or anything would be good for you, lub cokolwiek innego będzie dobre dla that Ciebie, Prabhupada said don't do, it wouldn't be good for you, ale że Prabhupada to odradza, to nie będzie dobre dla Ciebie. even if it were good for you. Nawet gdyby to było dobre dla Because you would Ciebie. be disobeying the order of Prabhupada and then you wouldn't be getting his mercy. I to będzie powodowało to, że będziesz jakby nieposłuszny poleceniom Śla Prabhupada i przez to nie otrzymasz od niego łaski. But isn't not that the cause of looking for this kind of alternative? The cause root is that someone is not relishing Krishna consciousness and looking for some pleasure
outside. Yeah. Że to nie jest to, że powodem tego, że osoby Yes. szukają tej alternatywnej duchowości, to, że nie czerpią radości z samej świadomości Kryszny jako takiej. Muszą gdzieś szukać zamienników. Now that I'm relishing ever new tastes daily in Krishna consciousness, when I think of my past activities with my girlfriends, my lips curl in distaste and I spit at the thought. Teraz, kiedy każdego dnia cieszę się, czy odbieram przyjemność tego życia duchowego i myślę o tych wcześniejszych rzeczach, które robiłem, które uważałem za przyjemne, moje usta wykrzywiają się z niesmakiem i spluwam. Yeah. Well, you can apply that to anything. When I think of my past sinful activities with drugs or with whatever I was doing, it's an unpleasant thought. I możemy to odnieść wszystkich tych grzesznych rzeczy, które robiliśmy w przeszłości. Kiedy myślimy o nich, możemy tak wykrzywiać usta z niesmakiem. And in this verse, Yamunacharya is saying, Nava Nava, newer and newer, it's always getting better. My taste for Krishna. Acharya właśnie w tym wersecie mówi, że to jest takie nowe, świeże, z każdym dniem jest to świeże. It's like if I said right now, To jest tak, jakbym powiedział I want teraz. all of you Chcę, żebyście wszyscy to think about when you were kids eating a hamburger. That would be a disgusting thought. Don't think of it. But if I forced you, it would be a ale disgusting gdybym ja thought. na przykład was teraz przymusił do tego, żebyście sobie pomyśleli o tym czasie, jak byliście dziećmi i na przykład jedliście jakiegoś hamburgera i na samą myśl o tym robi wam się niedobrze, nie chcę nawet, żebyście o tym myśleli. Might even make you sick just to think about it. Już nawet może wam po prostu się, możecie mieć aż mdłości myśląc na to. You're all like, Wszyscy, o Boże. well, that's how he's thinking when he was thinking about his past relationships with his girlfriends. I to właśnie o tym właśnie myślał Yamunacharya, myśląc o tych wszystkich swoich wcześniejszych relacjach z tymi dziewczynami. So that's how we should be thinking about all sinful activities. I w ten sposób powinniśmy myśleć o tych wszystkich grzesznych czynnościach, które wykonaliśmy. And part of the reason we think that way is because Krishna was completely absent in that action. I dlaczego powinniśmy tak myśleć o tym? Dlatego, że Krishna był całkowicie nieobecny w tych czynnościach. And it's just depressing and perhaps disgusting to think that we were so fully engaged in activity where Krishna was completely absent. I powinno być to dla nas bardzo przykre i wręcz depresyjne, że robiliśmy czynności, w których Krishna absolutnie nie był obecny. Think of all those days and years that we spent 24 hours completely forgetting Krishna. It's a disgusting thought. Taką zniesmaczającą myślą jest zrealizowanie, że tyle lat, tyle dni spędziłem nie myśląc o Krysznie każdego dnia. And the only time we turn to God is when we are in distress or when our parents forced us to go to church or temple. I w tamtym czasie jedynymi chwilami, kiedy zwracaliśmy się do Boga, były momenty, w których mieliśmy problemy lub nasi rodzice przymuszali nas, żebyśmy poszli do kościoła. I remember my mother forced me to go to the church. I mean, some people may like to go to church. I was pretending that I'm going and I was going in a completely different place. Ja tylko udawałam, że szłam do kościoła, szłam w jakieś inne miejsce. So, if you look at the songs of Bhaktivinoda Thakur, he has written many songs lamenting this reality that I forgot Krishna and I engaged in sinful activity. And now as a devotee, I have so much regret and I feel so much shame and guilt for having done this. I Bhaktivinoda Thakur w swoich bardzo wielu pieśniach objawia ten nastrój takiej żałości, takiej rozpaczy za tym, że straciłem tak wiele czasu, nie medytując o Krysznie i angażując się w te materialne czynności. And that regret, shame and guilt is completely inspiring him. I wtedy można powiedzieć, że to jego poczucie winy i wstyd za to inspiruje go do tego, żeby robić służbę oddania. It's not material. To nie jest materialne. It's
just Krishna, I can't believe that I forgot you to such a degree. I on właśnie rozważa tam, drogie Kryszno, jak ja mogłem zapomnieć o Tobie aż do tego punktu? What a bad person I was. Jak złą osobą byłem. And so that kind of creates a safety net to not do that again. I to tworzy taką bezpieczną płaszczyznę do tego, żeby ponownie nie wchodzić w te rzeczy. Often I think when I walk, Czasami myślę, czy też często myślę o tym, kiedy spaceruję. it's hard for me to walk and not chant japa because I'm so used to chanting japa when I walk. Że dla mnie bardzo ciężko jest iść i nie intonować japa, ponieważ tak przywykłem już do tego chodzenia i intonowania. So if someone says, would you like to go to a walk? I go Ktoś mnie for a pyta, walk. tak, pójdźmy na spacer, ja mówię tak. Let's say it wasn't a devotee, just a Powiedzmy, że to friend nie or jest something. Bhakta, It's tylko like, jakiś przyjaciel. go for a walk and talk about baseball or basketball. You know, it's like, Pójdźmy, przejdźmy się na spacer i porozmawiajmy o, nie wiem, o koszykówce, o baseballu. we can't do that anymore, Ja już nie jestem w stanie tego zrobić. right? So that's why we feel regret for past sin. And by feeling regret for past sin, we won't commit the sin now. I ponieważ żałujemy grzechów, które popełniliśmy w przeszłości, to pomaga nam nie popełniać tych grzechów obecnie. And so you find in the songs of Bhaktivinoda Thakur lots of regret. Kiedy czyta się te pieśni Bhaktivinoda Thakura, tam jest bardzo dużo takich wyrzutów sumienia. So the idea is, if you regret something, then you're not going to do it again. I prawda jest taka, że jeżeli czegoś żałujesz, nie zrobisz tego ponownie. So he has a long list of regrets. I on ma, można powiedzieć, całą ogromną listę tych rzeczy, których żałuje. So that's good. I to jest dobre. He even says you should regret and apologize to the holy name for committing namaparad. I mówi też o tym, że powinniśmy żałować i przepraszać święte imię, że popełniamy aparadę. So not only bad that I committed sinful activity, I also feel regret that I chanted so many bad rounds. Że nie tylko żałuję tego, że popełniłem grzeszne czynności, ale żałuję wyintonowania tak wielu złych rund. My dear holy name, please forgive me. I chanted so many bad rounds. I Drogie want to święte stop. imię, proszę wybacz mi, że wyintonowałam w swoim życiu tak wiele złych rund. Krishna, I neglected you for so many lives. Now I chant my rounds and I still neglect you. I to jest While I'm straszne, chanting. że drogie Kryszno, tak bardzo zaniedbywałam Cię przez wiele tych żyć, a teraz jestem wielbicielem i nadal Cię zaniedbuję, intonując niewłaściwie swoje rundy. Please forgive me. Proszę wybacz mi. One more answer to your question. Jeszcze jedna odpowiedź na Twoje pytanie. This question came up in a different context, another context. To pytanie wyszło również w innym kontekście. So there was a group of devotees who had become independent of the temple and they weren't following all the regulative principles. I był jakiś wielbiciel, który stał się niezależny od świątyni i przestał przestrzegać wszystkich zasad regulujących. I think they were following two. Myślę, że przestrzegał dwie zasady. Which means they weren't following two. And co oznaczało, że nie przestrzegał kolejnych dwóch. This is the early 70s, all ex-hippies, so you could guess which two they weren't following. Więc to były czasy właśnie hipisów. Wszyscy wielbiciele byli byłymi hipisami, więc możecie sobie wyobrazić, których dwóch zasad on nie przestrzegał. Okay, I'll give you a hint. Dam wam taką podpowiedź. It's extremely rare that devotees become meat eaters, no matter how fallen they become. Bardzo rzadko zdarza się, że bhaktowie nawet jak są upadli, to jedzą mięso. And gambling is pretty much not a problem. Zwykle również hazard nie jest aż takim wielkim problemem. That leaves two left. Więc pozostają dwie. But aside from that, ale pomimo tego, they were having kirtan and chanting japa. Były kirtany, intonował japa. So there was a discussion with Prabhupada about this group. I była jakby dyskusja ze Śrila Prabhupadem a propos całej tej grupy właśnie. You're trying to understand philosophically.
chcieli to zrozumieć filozoficznie, The group said, you know, we may not be following all the principles, but at least we're chanting. i ta grupa się tak tłumaczyła, może rzeczywiście nie przestrzegamy wszystkich zasad, ale intonujemy. Prabhupada said something, maybe in 300 lives your chanting will be effective. I on wtedy powiedział, Śla Prabhupada powiedział, że efekt, to intonowanie przyniesie, takie intonowanie przyniesie efekt może w ciągu 300 żyć. And he explained that if you chant, but you disobey the order of the guru, then that's an offense to the holy name. So it could take hundreds of lifetimes till you purify yourself of that contamination or offense, so that you can actually chant the holy name properly, so that therefore you can become Krishna. You would be able to become Krishna conscious, because that kind of chanting is not going to help you. I prawda jest taka, że taki rodzaj intonowania, jednocześnie nie przestrzegając poleceń mistrza duchowego, jest obrazą w stosunku do świętego imienia. I żeby to intonowanie przyniosło jakikolwiek efekt i żeby oczyścić się z tych obraz, które się popełniło, to może zająć setki lat. I takie intonowanie tak naprawdę nie daje żadnej wielkiej korzyści. So basically Prabhupada was saying that chanting is really not helping much. I wtedy Śla Prabhupada powiedział coś, co potwierdziło to, że tak naprawdę to intonowanie jest niewiele warte. Because you're neutralizing its effects by disobeying the order of the guru. Ponieważ całkowicie neutralizujesz ten pozytywny efekt intonowania poprzez nieprzestrzeganie zasad czy poleceń mistrza duchowego. Does that make sense? Czy to ma sens? Yes. What about Ajamil? Co z Ajamilą? Yeah, he wasn't a sadhaka. He didn't have a guru. On nie był sadaką i nie miał guru. So it's like, you know, if you ask anyone on the street, chant Hare Krishna. No obligation. There was no. On nie miał żadnych wasn't within zobowiązań. It's not within this. You know, it's like if you go to a school and you sit in the class, just to listen. You don't have to take the test. You're not part of the system. To jest tak, jakbyś był takim wolnym słuchaczem. Udajesz się na wykłady i jedynie słuchasz, ale tak naprawdę, ponieważ nie jesteś częścią tego systemu, nie musisz zdawać egzaminów i nie masz żadnych zobowiązań. So you ask any person, chant Hare Krishna. Jeżeli poprosisz jakąkolwiek osobę niezrzeszoną, you'll show them and they go Hare Krishna. You know, they'll try to learn to chant, and that's namabhas. I wtedy ta osoba patrzy na Mahamantrę, zaczyna ją intonować i to jest namabhas. It's not with offense. To jest bez obraz. You ask that same person, move in the temple and become a devotee. I tą samą osobę poprosisz, wprowadź się do świątyni i stać się wielbicielem. Now that same chanting may become offensive. I w ten sposób ta osoba, to samo intonowanie może stać się obraźliwe. Because now they have to, in order to advance in their sadhana, they have to avoid the 10 offenses. Ponieważ po to, żeby jakby awansować w swojej sadanie, ta osoba musi być uważna, by unikać tych 10 obraz. The person on the street doesn't have to know the 10 offenses. A ta osoba na ulicy nawet nie musi wiedzieć, czy znać ten obraz. Po prostu mówisz jej intonuj. But if you want to get love of Krishna, you have to avoid the 10 offenses. Ale po to, by rozwinąć sobie miłość do Kryszny, musisz uniknąć tych 10 obraz. So because Jamil wasn't a sadhaka, Ponieważ Ajamila nie był sadaką, wasn't even trying to make advancement. on nawet nie próbował robić postępu. So his chanting of Narayan was considered namabhas. Dlatego jego intonowanie imienia Narayan było uważane za intonowanie namabhas. His position is different than ours. Dlatego jego pozycja jest inna od naszej pozycji. Jego pozycja różni się od naszej pozycji. Somewhat different. W pewnym sensie jest różna. It's interesting because the Jaiva Dharma says when you begin chanting, you begin on the stage of namabhas. To jest ciekawe, ponieważ Jaiva Dharma mówi, że jak rozpoczynasz intonowanie, rozpoczynasz z pozycji namabhas. And then you'll learn the 10 offenses. I wtedy uczysz się 10 obraz. Now you can not follow them once you know them. Kiedy już je poznajesz, to możesz ich nie przestrzegać. So he actually describes it that you descend into the 10 offenses. You don't start there. I to jest ciekawe, że ty nie zaczynasz od tych 10 obraz, tylko dopiero po jakimś czasie
one schodzą na ciebie. you kind of start in a blissful ignorance. Jakby rozpoczynasz w takiej szczęśliwej ignorancji. Well, those offenses don't apply. W tym punkcie, do którego obrazy nie mają dostępu. And in fact, sometimes I've heard stories where some devotees, before they came to ISKCON, were very antagonistic towards the devotees. They really hated the devotees. I czasami słyszałam takie historie, że baktowie, wielbiciele, zanim zostali wielbicielami, byli bardzo antagonistycznie nastawieni do wielbicieli, wręcz ich nienawidzili. But something shifted. Ale coś się zmieniło. They purified. I'm not sure. Oczyścili się. But those offenses of hating devotees were not taken into consideration. Widać, że te obrazy nienawidzenia wielbicieli nie były brane poważnie. It's something interesting. It said that the reason Jagai and Madhai got the mercy of Mahaprabhu is that they never offended Vaishnavas. I to jest ciekawe, ponieważ jest powiedziane, że powodem, dla którego Jagai i Madhai otrzymali łaskę Pana Chaitani, było to, że nigdy nie popełnili obrazy w stosunku do żadnego Vaishnava. But naturally one will think, no, they offended Nityananda. Ale my w naturalny sposób myślimy, przecież on obraził Nityanandę. Wasn't counted. Ale to nie było wliczone, He didn't take offense. ponieważ on nie przyjął tej obrazy. The devotees are merciful. They don't take offense. Dlatego wielbiciele są łaskawi, nie przyjmują obraz. And most people in this world do not offend Vaishnavas because they never meet Vaishnavas. Większość osób w tym świecie nie obrazi Vaishnawy, czy nie obraża Vaishnavów, ponieważ nie spotyka Vaishnavów. So the danger of coming in touch with Vaishnavas, the Guru, the holy name, is you can make offense. But you have to come in touch with them in order to advance. The danger of coming in touch with Guru and Nam and Vaishnava is you can make offense and destroy yourself. I to jest to niebezpieczeństwo, że możesz popełnić obrazę w stosunku do tych osób, do tych osób i zniszczyć siebie. But you need Guru, Vaishnava and the holy name. A tak naprawdę potrzebujesz Guru, Vaishnavów i świętego imienia. It's dangerous for material, because it will be destroyed. To jest takie materialne niebezpieczeństwo, że będziemy For materialistic people? Yeah. Oh, yeah. Aha, czy dla materialistycznych osób to jest niebezpieczeństwo? For devotees. Bardziej dla baktów. Especially for devotees. Szczególnie dla baktów. Because, ordinary people Ponieważ zwykli ludzie, they're in a different position. oni są na zupełnie innej pozycji. Just like if someone wrote an article against the devotees. Na przykład ktoś pisze artykuł przeciwny wielbicielom. Prabhupada never said, here's a bad person. I Prabhupada nigdy nie powiedział, że to są złe osoby. If the person mentioned Krishna, then the Prabhupada would say, oh, this is a very good article because he mentioned Krishna. Jeżeli ktoś wspomniał o Krysznie, to często nawet Prabhupada mówi, że to jest dobry artykuł, bo on wspomniał o Krysznie. So you get the impression, because people are in ignorance, they can even ignorantly serve Krishna by criticizing Krishna. I on właśnie to mówił o tym, że czasami ludzie mogą nawet służyć w sposób ignorancki Krysznie, krytykując Krysznę, ale dzięki temu jakby wspominając o Krysznie. So one time Prabhupada read an article, a bad article, and he said, count how many times the name Krishna has appeared in this article. I pewnego razu ktoś napisał bardzo obraźliwy, krytykujący artykuł o wielbicielach i Śrila Prabhupada poprosił, żeby przeanalizować, policzyć, ile razy w tym artykule zostało użyte słowo Krishna. And I think it appeared 8 times. Ja myślę, że to było 8 razy. And Prabhupada said, everyone who reads this article will say Krishna 8 times. This is a very good article. I jak Śrila Prabhupada powiedział, ten artykuł był bardzo dobry, ponieważ każda osoba, która przeczytała ten artykuł 8-krotnie, wypowiedziała imię Krishna, czy przeczytała imię Krishna. So the principle of mercy is applied. Więc ta zasada łaski jest stosowana w kwestii niewielbicieli. And even karmically speaking, Nawet karmicznie mówiąc, the karmic reaction is much greater when you commit an offense knowingly than when you commit it unknowingly. Nawet karmicznie popełnienie obrazy świadomie
jest czymś innym niż popełnienie jej nieświadomie. Prabhupada said India suffers more when Powiedział, they że commit sin Indie, because they know what is sin and what is piety. I Prabhupada powiedział, że Indie tak naprawdę cierpią bardziej, ponieważ oni tam wiedzą, co jest grzechem, a co jest pobożnością, a popełniając grzechy cierpią bardziej. Hare Krishna. Anything else? What about, because Guru Maharaj said that we should like relish Krishna consciousness, but I also heard a statement that like this neophyte devotee, this mixed devotee, he has a problem because he's not relishing material life and is not relishing spiritual life yet. And it's like in the middle, and sometimes this position is very dangerous because we may think that if we are not relishing spiritual life, maybe we should come back to the material world because we were enjoying to some degree then. Chodzi o to, że czasami, często widzimy, ja słyszałam takie stwierdzenie, że bhakta, taki mieszany bhakta neofita ma problem, dlatego że on już nie cieszy go materialne życie, ale jeszcze nie cieszy go tak w pełni życie duchowe, jest tak po środku. I jak nie odbiera tej przyjemności z życia duchowego, to może zacząć w pewnym momencie myśleć, że może bym wrócił do tych materialnych rzeczy, które trochę jeszcze dawały mi przyjemności. Generally, you're not relishing Krishna consciousness either because you've committed an offense or because you're not giving enough time to Krishna consciousness. I tymi dwoma powodami, dla których nie cieszysz się świadomością Kryszny, jest po pierwsze to, że najprawdopodobniej popełniłeś jakąś obrazę lub nie poświęcasz wystarczająco czasu i energii na świadomość Kryszny. If you become angry Na przykład and critical of everybody, jesteś osobą, która złości się i krytykuje wszystkich you're innych. not going to relish Krishna Z consciousness. pewnością nie będziesz odbierać przyjemności świadomości Kryszny. And if you're not engaged in Krishna, if you don't eat something, how can you taste it? Jeżeli nie angażujesz się w świadomość Kryszny, czyli innymi słowy, jeżeli nie jesz czegoś, to jak możesz to smakować? You have to eat enough every Czyli day. jeść każdego dnia wystarczająco. Then you'll be okay. I wtedy będzie w porządku. And the third thing is, I trzecią rzeczą jest even if in to, the present moment you're not always experiencing it, nawet jeżeli w tej obecnej chwili tak nie do końca tego doświadczamy, you know that by continuing, you will experience it. wiesz, masz pewność, że kontynuując zaczniesz tego doświadczać. It's not to say that you can't have comforts that are required for you. Tu chodzi o to, że niekoniecznie nie musisz mieć komfortu, którego potrzebujesz. Take what you need. Po prostu weź to, co potrzebujesz. That's fine. To będzie w porządku. See, the real problem is we have to get a taste. Tylko głównym problemem jest to, że my musimy zdobyć smak. And how do you get that taste? A jak zdobywamy ten smak? By immersing yourself in hearing and chanting. Poprzez zanurzanie się w intonowaniu i w słuchaniu. And once you have a taste, Do momentu, w którym nie masz smaku, you're safe. w momencie, kiedy masz smak, jesteś bezpieczny. You'll never be thinking, oh, I don't have it materially or I don't have it spiritually. I nigdy nie będziesz tak narzekał, myśląc, nie mam już ani materii, ani duchowości. Już nie mam materii i jeszcze nie mam duchowości. You'll be thinking, I have it spiritually and I have what I need materially. Będziesz You'll be myślał, fine in both mam ways. wszystko, co potrzebuję duchowo i materialnie. Anyway, materially, how much do you need? Ile potrzebujemy tak naprawdę materialnie? To the degree we're not relishing Krishna consciousness, to that degree we'll want to relish something material. Do punktu, w którym nie będziemy odbierać przyjemności duchowej, będziemy szukać przyjemności w materii. It's just a reality you can't Taka avoid. jest rzeczywistość, której nie da się Shri uniknąć. Gaurnitai ki jai. Tak. Okay, anything else? Ja się zastanawiam, w jaki sposób
osoba, która żyje w życiu rodzinnym i myśli o rozwoju tego grihastha-ashramu, jest w stanie rozwinąć duchowy smak do Krishna-gatha, ponieważ jego świadomość jest cały czas skupiona na tym rozwoju grihastha-ashramu. I'm wondering how the person who is a grihastha and is constantly thinking how to maintain or develop this grihastha ashram can develop a taste for listening or relishing katha, because the mind of this person is always very much focused on developing this. Yeah. Jest dużo grihastów w tym miejscu, a ile jest nas zewnątrz? Yeah, like there is so many grihasthas in here, but how many of them are in here? Most of them are like working. So, if you're not married, then you observe this. You see, if I get married, this is what I'm going to be dealing with. Some limitation, the time I have for hearing and chanting. I kiedy nie jesteś żonaty, no to jakby musisz sobie zdawać sprawę, że jeżeli wejdziesz w ten związek małżeński czy grihastha-ashram, no to pojawią się pewne ograniczenia w słuchaniu, w możliwościach słuchania czy intonowania. And if you are married, you also notice this. Jeżeli już jesteś żonaty, to też jakby dostrzegasz te I rzeczy. have to be careful. I myślisz sobie, muszę być bardzo I can uważny. easily become so ambitious that I have no time for my sadhana. Że mogę być w taki sposób niezdrowy, nastawiona ambicjonalnie, że już nie będę mieć czasu ani na słuchanie, ani na intonowanie. That's the mantra of the materialist. To jest mantra materialisty. I have no time. Nie mam czasu. So it's somehow or other become the mantra of many devotees. W taki czy inny sposób niestety stało się to również mantrą wielu bhaktów. Prabhupada, Prabhu, you want to sit down and read Bhagavatam? I have no time. Prabhu, chciałbyś usiąść i czytać Bhagavatam? Nie mam czasu. And that's why Prabhupada said we should not work more than 8 hours a day. I dlatego właśnie Śrila Prabhupada o tym mówił, że nie powinniśmy pracować więcej niż 8 godzin dziennie. So taking that statement, you can say, all right, if you're a grihastha, then whatever you need, get it in 8 hours. I będąc grihastą, powinniśmy myśleć w ten sposób, że po prostu działam przez te 8 godzin i cokolwiek zdobędę w te 8 godzin, to jestem tym jak. Okay, the race is on, 9 o'clock, you have till 5 o'clock to make your money. At 5 o'clock, finish. I tutaj zaczyna się o godzinie 8, można powiedzieć, wyścig i biegniesz, robisz ile możesz i ile zdobędziesz, tyle zdobędziesz. Come home and hear and chant. I przychodzisz do domu i intonujesz i słuchasz. So the solution is, Rozwiązaniem jest to, we have our own businesses and we can set the time. my możemy, it's a trap, mając swój biznes, możemy sami ustawiać swój czas. We have one friend devotee and he was an employee in the sense that he was like a driving teacher and then he thought if I will have my own But he's not a businessman. If you're a good businessman, you don't work hard. You figure it out. Że jak mówię, że tutaj mamy takiego znajomego, który pracował jako talking instruktor jazdy i stwierdził, że jak będzie miał swoją szkołę, to będzie miał więcej czasu, a teraz nie ma w ogóle czasu. A Mahatma Prabhu powiedział, że to znaczy, że nie jest prawdziwym biznesmenem, bo prawdziwy biznesmen potrafi tak ułożyć wszystko, że no in Poland. Read Bhagavatam and everything going on. Ktoś czyta Bhagavatam, wszystko się dzieje. Like I was in Los Angeles in 1972 and w 72 byłem w Los Angeles. devotees were running an incense business and it was employing most of the grihastas. I wtedy Bhaktowie prowadzili taki biznes kadzidłowy i zatrudniali większość grihastów. And the hours of the business enabled everyone to attend the morning and evening program. I te godziny tej pracy pozwalały Bhaktom uczestniczyć w porannym wieczornym programie. And they were provided with prasadam and a place to live. I te osoby też dostarczali im prasadam oraz miejsca do życia. A little bit of money for a small family. Troszeczkę tak jakąś ilość pieniędzy do utrzymania niewielkiej rodziny. So it was a model. I to był pewien taki model. So everybody could live near the temple and they didn't have to work outside. Przy świątyni i uczestniczyć w tym życiu świątyni.
My only point is, Mój jedyny punkt jest taki, when you see this reality of the world, kiedy widzisz tę rzeczywistość tego świata, people are required to work harder and harder jest wymagane, żeby ludzie pracowali więcej i więcej in environments that are not that conducive to our spiritual life. W atmosferze, która jest całkowicie niesprzyjająca naszemu As an życiu. organization, seeing this, Jako organizacja, widząc to, and definitely seeing this as a problem for devotees' spiritual lives. i jako organizacja powinniśmy dostrzegać to jako już coraz większy problem dla naszych wielbicieli. We need to consider how to combat this problem. I musimy jakby zacząć rozważać, jak ten problem That's one way rozwiązać. to combat it. That's one way to fight it, is to create businesses. Jednym z sposobów rozwiązania tego problemu jest to, by tworzyć pewnego rodzaju biznesy. Another example was a devotee was working in a government agency, and he guided devotees on a certain educational path so that they could work in that agency because it was easy, it was stable, it was good income. So it was conducive to their Krishna consciousness. Tak jak był jakiś bhakta, który pracował w jakiejś takiej agencji rządowej i on inspirował bhaktów i pomagał im, żeby również podejmowali tam pracę, ponieważ po pierwsze były z tego dobre pieniądze, po drugie była to stabilna praca, a po trzecie było jakby ta praca była w takich godzinach, że to było bardzo korzystne też dla ich życia duchowego. Of course, restaurants, prasadam businesses also. Restauracje czy to biznesy prasadamowe. Yeah, you have to think. But this is a definite problem. There's no question. To jest na pewno duży problem i to nie ma kwestii, że tak nie jest. If you minimize your hearing and chanting, you suffer spiritually. Jeżeli będziesz minimalizował swoje intonowanie i słuchanie, to będziesz duchowo cierpiał. And if your material situation is causing you to minimize your hearing and chanting, that's a problem. Jeżeli twoja materialna sytuacja będzie powodowała zmniejszanie twojego słuchania i intonowania, to będzie problem. I'm just thinking organizationally, how to help others. Ja patrzę to jakby w kwestii organizacji, jak można ten problem rozwiązać. Any devotee who can employ other devotees in a sattvic environment, that's a great blessing. Każdy wielbiciel, który może zatrudniać innych wielbicieli w takiej fajnej, duchowej, sattwicznej atmosferze, to będzie to bardzo sprzyjające. So let's say you got an idea. Powiedzmy, że masz pewną ideę. We could create prasadam and we could deliver prasadam to all these high-rise office buildings. Możemy na przykład prasadam robić, czy gotować i dostarczać je do różnego rodzaju biur. And you told the devotee, here, these 3 buildings are yours. You get contracts in these buildings. These are yours. There's enough buildings for all the devotees, and if you get enough contracts, you can make a good living. And we just supply you with the prasadam, so they just pick up the prasadam every day, deliver to their contacts. What an easy job. Że po prostu masz jakichś klientów, którzy są chętni na prasadam, masz kontakty z nimi i po prostu dostarczasz tym osobom to prasadam. Czyż nie jest to łatwa praca? Or you get all the clients and they just deliver and then they get a percentage of what they deliver. Albo masz inne osoby, które tych klientów pozyskują, dajesz im jakiś procent, albo coś tam biorą. Or you start a chain of fruit and vegetable stands and then you give each devotee their own stand and then they get a share of the profit. Fruit and vegetables or flowers. Że na przykład ktoś handluje owocami, warzywami, kwiatami i w jakiś sposób też tak można powiedzieć. A devotee did this I was told in Singapore. I jakiś bhakta zrobił to w Singapurze. I think it was flowers. Myślę, że to były kwiaty. And he said the devotees are now making more money than they were making in IT. I że teraz bhaktowie zarabiają więcej pieniędzy niż zarabiali pracując w tym przemyśle, znaczy pracując jako tacy komputerowcy. So I think we need to be thinking this way because we're bringing people in, ponieważ przyciągamy ludzi. they're excited, Oni są podekscytowani. and then they go back out in that world and it's like a vacuum cleaner.
just pulling all their spirituality out of them. Tak, i że my przyciągamy tych ludzi, dajemy im pewnego rodzaju duchowość, a później oni są w takiej trochę próżni, wychodzą na zewnątrz, podejmują to życie materialne, pracę i jakby są całkowicie spompowani tej duchowości. I see it all the time and it's very, very upsetting to me. I ja widzę to bardzo, bardzo często i to mnie bardzo, bardzo smuci i niepokoi. It's like filling up the cup and there's a hole in it. To jest tak jak wypełnianie kubka czy szklanki, która ma dziurę. And that was also, the idea of creating varnashram communities. I taka była też idea tworzenia tych społeczności warnashramowych. You could live free from dependence on society and you could live in your own communities. I że możesz żyć po prostu niezależnie od społeczeństwa w pewnego rodzaju społeczności. The idea of being able to live on very little money or Czy not też ta even idea, requiring money. czy ta idea życia nie używając też tak, nie potrzebując też tak dużo pieniędzy, czy nawet może nie potrzebując wcale. That's another thing. To jest już zupełnie inna. But just being able to live simply. Ale po prostu kwestia życia w taki skromny, prosty sposób. Otherwise, what's the alternative? W innym wypadku jaka jest alternatywa? Get a big house, spend money, new cars every few years, overheads, work hard. Duży dom, nowy samochód co roku, coraz większe wydatki. In light of everything Prabhupada has given us, that's not very, that's not the direction we really want to go. I w perspektywie tego wszystkiego, co mówi Śla Prabhupada, to raczej nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Of course, we don't condemn anyone. Oczywiście w jakiś sposób nie potępiamy nikogo. But we know there's so many devotees, if you called them up and said, Prabhu, we have a house for you, we have a car for you, we have a job in a prasadam business in a devotee community, and there's a school here for your kids. How easy would it be to get devotees? Byłoby łatwo pozyskać bhaktów, jeżeli powiedziałbyś Bhakcie Prabhu, mam tu dla Ciebie dom, samochód, mam pracę w biznesie prasadamowym, a tutaj jeszcze w okolicy jest szkoła dla Twoich dzieci. Provided the school is good, the house is sufficient, the income is sufficient. Że dochód jest wystarczający, szkoła jest na dobrym poziomie, dom jest też całkiem w porządku. If you actually had that, I don't think it really matters where, whether it's here or Germany or anywhere. You probably have hundreds of devotees within 10 years. I myślę, że Just w ciągu kilku lat byłoby setki bhaktów i to nie ma znaczenia, czy to byłoby tutaj, w Niemczech, czy w jakimkolwiek innym kraju. To są potrzebne walki. Yeah, but still, to do it, to start, the money is needed. No. Something's needed before. Coś jest potrzebne przed pieniędzmi. The idea. Jest potrzebny pomysł. I'm only bringing up the point that we're facing a problem. Ja po prostu podnoszę ten punkt, że my mierzymy się z pewnym problemem. And so we need to be talking about it. I trzeba na ten temat rozmawiać. In the next 10 years, so many people are going to become devotees, and we're going to see so many come and go because when they go back into the material world, they're going to have a problem. How are we going to deal with that? How can we help them? I będziemy się mierzyć z tym problemem, że przez kolejne lata będą się pojawiać bhaktowie, oni będą pojawiać się i znikać, ponieważ będą wracać do tego materialnego świata, będą wracać do tego swojego poprzedniego życia i będą odchodzić. There may be many ways. Jest bardzo wiele sposobów, na które można send devotees to their companies to give classes at lunchtime. Bhaktowie dające wykłady w jakichś firmach podczas lunchu. Yes. Chciałam powiedzieć, że w Polsce raczej jest taka tendencja, że jak już ktoś jest biznesmenem, ma swój biznes, nie chce zatrudniać bhaktów, woli zatrudniać osoby z zewnątrz. Z różnych powodów mówię, ale tutaj że po prostu ma dużo wymówek w każdym razie, nie? Że raczej jest boi się, że że ktoś będzie mu zazdrościć, czy że pogorszą się relacje, czy tak, relacje There is this tendency in Poland that even a devotee has a business
he rather preferred to hire non-devotees because They're more trustworthy. not because of that, because you know this relationship like boss and employee is sometimes very difficult, and it may ruin the relationship first of all, and then also sometimes devotees are afraid that this another devotee who you are employing will be envious or this and that. Like they are finding many excuses. And it's like easy to fire this person. If you will fire a devotee, then you will have to meet him or her in the temple, and then it's going to be a kind of tension. And we had a few business like in Poland, and there was some tension between people, and many ended up being afraid to cooperate with other devotees. Well, I acknowledge that. Ja również to zauważyłem. And all I would say is jedyną rzeczą, którą mogę powiedzieć, that I think it could be different if the businesses were established partially with the vision of fulfilling the need to engage devotees. Ja myślę, że rozwiązaniem byłoby to, że biznes powstaje meaning not only for money, but also the kind of mission. Że biznes powstaje nie tylko ze względu na pieniądze, ale też z tą ideą, z tym pomysłem, żeby angażować baktów w ten biznes. Within an overall plan of where we want to be in the future. So it's not just planem, gdzie będziemy w przyszłości. So it's like it has a higher purpose and meaning now. Że ten biznes ma też głębsze znaczenie, głębsze cele. And that these problems would be discussed before hiring. I te problemy będą dyskutowane już zanim bakterie będą w jakiś sposób zatrudniane. And how we're going to deal with them if they happen, etc. I bakterie będą się zastanawiać, jak sobie poradzimy z tym, jeżeli takie rzeczy się pojawią. Because my feeling, ponieważ moje uczucie jest takie, there's many people when they become devotees, że wielu baktów, kiedy zostaje wielbicielami, if they could work for a similar salary with devotees, they would just quit their jobs and do that. Jeżeli byliby w stanie pracować z wielbicielami za te same pieniądze, to by zrezygnowali ze swojej pracy. And you could make certain requirements. I możesz, if you're going to work here. I możesz zrobić jakby szczególne wymagania, żeby mogli pracować. So many rounds before work. A że ta osoba musi wyinteresować tyle i tyle rund przed pracą. So you could create some standard. Możesz stworzyć pewien standard. I think it could be worked out. But there has to be a vision behind it. Że myślę, że to by zadziałało, ale musi być pewna wizja. Greater than just one person's business. Więcej niż jedynie biznes jednej osoby. Because I agree with what you're saying. Sometimes it's just easier to work with non-devotees. Ja rozumiem to, o czym mówisz, ponieważ czasami rzeczywiście może być łatwiej pracować z devotee'ami. Yeah, but that's true with friends, whether you're a devotee or not. I to jest też prawdą w relacji przyjacielskiej, czy oni są devotee'ami, czy nie. Też może być problem. Biznes prowadzi z przyjaciółmi. Czasami ktoś się obawia, że mogą być reakcje też za finansowe jakieś rzeczy. Financial, no. Yeah. But my point is, you just have to envision the future and say, well, we see certain problems today. If we don't change anything, what's it going to be like 10, 20, 30, 40 years from now? And then you start thinking, well, we are losing devotees or devotees are having difficulty because of certain situations. If we don't change that, then 50 years from now, we're going to have exactly the same problems we have today. Jeżeli nie będziemy rozważać tych rzeczy, nie będziemy się zastanawiać, co zrobić, nie będziemy mieć jakiejś wizji na przyszłość, a widzimy ten problem, że bakterie mają tego typu problemy, żeby pogodzić swoje życie duchowe z życiem materialnym, to za jakieś 50 lat będziemy cały czas w tym samym miejscu, będziemy mieć dokładnie te same problemy. I'm not really here to say exactly how to do it, but
Ja nie jestem w stanie powiedzieć tak szczegółowo, dokładnie jak to można zrobić, ale na pewno trzeba o tym mówić, na pewno trzeba to dyskutować. To not look clearly at what the problems are and address them and discuss them is a mistake. Ponieważ nie rozpoznawanie problemu i nie rozważanie tego problemu, nie szukanie rozwiązań A mistake to jest not address the bardzo problem. dużym błędem. You know, you might say, well, we tried to resolve this problem previously, but we failed. Możesz powiedzieć, próbowaliśmy rozwiązać ten problem wcześniej, ale ponieśliśmy porażkę. All I would say is that what will the future look like if we don't solve the problem? No, ale teraz możemy się zastanowić z drugiej strony, jak będzie wyglądała przyszłość, jeżeli tym problemem się nie zajmiemy. And sometimes that can be a great impetus when you realize that so much of our hard work will go in vain if we don't resolve this problem. I czasami jest to dużą inspiracją do tego, żeby problem rozwiązać. Sam fakt, że jeżeli tego problemu nie rozwiążemy, to będzie bardzo, bardzo niekorzystne dla przyszłości. Jeszcze pytanie mam. Ostatnie. Last question. Last question. Or comment. Czy w takim rozwiązaniu problemu lepiej jest, żeby osoba, która ma ideę, była silna, a reszta byli słabsi? Czy żeby każdy też czuł się częścią tej idei? Wtedy to będzie bardziej napędzane. O to mi chodzi. Żeby wszyscy poczują tą ideę tego rozwoju, a nie tylko jedna osoba, że jest taki dyktator, a reszta musi być ciągnięta za ręce. Because as you said, there has to be an idea and not only one person business, but the idea of hiring people, like the higher purpose, I mean not only money. Yeah. So it should be like one very strong leader there who is like in charge of everyone, or everyone should feel a part of this mission and feeling that it's like contributing. The more people feel a part of it, the better. Im więcej ludzi czuje się jakby częścią tego, tym lepiej. I think Żeby ludzie czuli to, że you're all participating in creating że każdy czuje się częścią i tworzy the culture that you want within the company. That's że better. tworzy tę kulturę, która jest w danej firmie i to jest lepsze. That's better. If you can do that. Jeżeli oczywiście w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić. More democratic. W taki bardziej demokratyczny sposób. Okay. Great, thank you. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Prabhupada.